Siemaneczko. Jak widać, kolektorek zrobiony. Wyszło fajnie. Tutaj pospawał mi to znajomy, wyszło bardzo ładnie. Ja robiłem mocowania do szyny paliwowej, to już nie wygląda tak fajnie, ale przynajmniej jest bardzo solidnie. Co ważne, mocowania takiej szyny powinny być dobrze zrobione. Tutaj jest wszystko zrobione pod fabrykę, pod seryjną szynę paliwową. Ona w zupełności wystarczy. Dorobić musiałem taki dystansik tutaj między przepustnice, bo myślałem wcześniej, że przepustnica gdzieś tu będzie haczyć, ale ten silnik od przepustnicy haczył mi po prostu tutaj jako kolektor. No i musiałem coś takiego dorobić, to jest na 2 o-ringach. Początkowo miałem to spawać z tej strony, ale zostawiam to tak jak jest, na 2 o-ringach, po prostu od tej strony i od tej, bo gdybym chciał zmienić przepustnicę na większą, no to nie ma żadnego problemu, zmieniam dystansik, pach, no i mogę zmienić przepustnicę na większą, a na razie będziemy kręcić na tej. Ogólnie tak to wygląda, a tutaj nic nie widać. No ale wyszło naprawdę fajnie. Tak się to prezentuje na silniczku. Mój silnik prawdopodobnie będzie w trochę innym kolorze niż ten, ale też będzie ładny. Te króćce prawdopodobnie zmienię po prostu tylko na metalowe, bo to jest wyjście na serwo, na podciśnienie do serwo. To jest do sterownika, do map sensora. To jest czujnik temperatury w dolocie. Tutaj ta droga z kolektora do sterownika będzie bardzo krótka, bo zaraz za ścianą grodziową jest właśnie tutaj sterownik, czyli ta odległość jest bardzo mała, także będzie mała zwłoka. No, tak to jest tam pospawane i widzicie, to jest ta fabryczna część i do niej dospawany kolektorek. Dobra, robimy update'ik. Dach udało mi się już ściągnąć. Nie było zbyt łatwo, bo dach powinien schodzić razem z tą belką, bo to jest tak jakby jeden mechanizm, ale jakoś się tam udało. Tu musiałem tylko takie tulejki dorobić i fajnie, że to zostało. Co teraz? Ściągam wygłuszenie i zaraz będziemy robić przymiarkę, czy kolektor pasuje. Kolektorek na miejscu. Fajnie wszystko się pomieściło, powiem Wam, bo było ryzyko, że tutaj się nie zmieszczę, ale jakoś udało mi się to tak w miarę wymierzyć, że pasuje. Tutaj jest może z 1,5 cm luzu, także jest spoko. Jak widzicie, tam jest sterownik. Może przeniosę go jeszcze bliżej, żeby był dosłownie tutaj. Taką zrobiłem małą relokację. Co do przepustnicy, cały czas myślałem, że zostanę przy seryjnej przepustnicy, ale to jeszcze zobaczymy, bo zamówiłem taką większą 82 mm i może ją wsadzę, może nie, zobaczymy. Sprawdzałem, pina od wtyczki, wszystko jest takie samo, tylko kurczę, nie mam jej tu teraz, żeby Wam pokazać, ale jest ogromna, bo ta chyba ma 63 mm, coś takiego, tamta 82. Wiadomo, nie jest to zbyt dobre do płynnej jazdy. W sterowniku może mi się to tam uda troszeczkę wygładzić, ale no zobaczymy jeszcze. Dobra, jeszcze Wam pokażę. Turbinkę. Turbinka przyszła. Kurka z ciekawości wziąłem, bo oczywiście miał wjechać oryginalny Garrett, ale nigdy nie miałem styczności z tymi pulsarami, także zamówiłem pulsara. To jest 5855, czyli kopia G30 770. Niestety z wbudowanym Westgate'em, ale dlatego, że nie było, przynajmniej ja nie znalazłem, ale chyba nie występuje z AR na wydechu z 0,92. Mi zależało, żeby to właśnie było 0,92, a normalne, żeby było na podwójnym V-bandzie i bez Westgate'a, no to tam 0,86 czy ileś, potem jest chyba jeszcze AR 1.1
czy jakiś tam, już nie pamiętam, ale właśnie 0,92 nie było, ale to ogólnie nie jest problem, bo jeżeli to nie będzie działać, bo wiadomo, często jest ten problem i to prawdopodobnie też będzie kibel przy tej turbosprężarce, ale jak nie będzie działać, to po prostu zaspawam ten otwór, tą klapkę, czy ją w jakiś sposób zablokuję no i dorobię zewnętrzny Westgate i tyle. Kolektorek prawdopodobnie będę przerabiał z wolnossaka. Już w zasadzie zacząłem go przerabiać, ale zobaczymy jeszcze, czy się to wszystko uda. Fajne runnery, w miarę spoko zejścia. Tutaj musiałem delikatnie przerobić, zmienić kąt troszeczkę, ale dzięki temu też mogłem od wewnątrz rozwiercić, zrobić takie płynne przejście, bo oryginalnie ten kolektor jest spawany od wewnątrz, no i ten spaw jest tam dość taki tłusty, gruby i on może, znaczy no nawet nie może, on dość sporo ogranicza przepływu. Tu też sobie przerobiłem tą końcówkę, bo tutaj była taka normalna na 4 śruby, dość duża. Do tego nie potrzebujemy. Będą prawdopodobnie 2 kolanka i turbina. Tutaj jeszcze będę robił odmę, bo tak, w Volvo i w Fordach oczywiście jest tylko w tym miejscu odpowietrzenie skrzyni korbowej, a że Volvo ma tutaj w tych głowicach taki fajny, tak naprawdę 5 kanałów, gdzie można by było porobić odmy. Ja wykorzystam ten ostatni kanał, on jest mniej więcej gdzieś tutaj, bo tu między cylindrami, znaczy między świecami jest troszeczkę mało miejsca. I on by też był taki mały jak to, trzeba ich by było zrobić więcej, bez sensu tyle zabawy, tyle węży. Myślę, że lepiej zrobić po prostu tutaj, wezmę to, ściacham na płasko, na maszynie, tylko wcześniej zrobię sobie od tej strony. O, widzicie, tu jest największa powierzchnia jakby, nie? Gdzie mogę ją wykorzystać. Zrobię sobie tylko ręcznie otwór, żebym miał się potem na maszynie z czego namierzyć. No i ściacham to na płasko, zrobię otwór, nagwintuję go i sobie dorobię jakiś tam kruciec, w zależności jaka mi średnica wyjdzie, no to taki kruciec sobie dorobię. Wiadomo, spawać tutaj tego nie można, bo no bo to też jest, to jest pokrywa zaworów, no i też automatycznie stopki od wałków rozrządu. Jakbym to zaczął coś tu spawać, to podejrzewam, żeby to wszystko pogięło, no już nie byłoby osiowości. Jeszcze te zaślepeczki usunę prawdopodobnie. Raczej zrobię to na 100%. To są chyba jakieś blaszane, nie wiem, wprasowane. Wezmę i je usunę z tego względu, że tak, no tutaj mam zaślepiony kanał olejowy, no to tu sobie zrobię korek, będę miał i do wlewania oleju, ale też zależy mi na tym, żebym mógł sobie pomierzyć czujnikiem, bo tylko w tym miejscu będę mógł to zrobić, czasy otwarcia wałków rozrządu. Kiedy się zamyka, kiedy się otwiera i tak dalej. Początkowo miałem jechać na tych oryginalnych wałkach, ale oczywiście jak to ja non-stop coś zmieniam. Także wałeczki już jadą. Nie wiem kiedy będą, bo to idzie z Anglii. Tam co najmniej 3 tygodnie, no to nie wiem, jeszcze z 2 tygodnie, z tydzień muszę czekać, aż mi to przyjdzie. Wałeczki będą stage 3. I co? Aha, no i widzicie, no tutaj nigdzie nie ma jakby dojścia do tych wałków, żebym sobie to mógł pomierzyć, a jak po prostu to usunę, zrobię sobie wkręcane takie duże korki, pach, no to wtedy bez problemu sobie tu wejdę i będę mógł pomierzyć kiedy, co i jak się otwiera, zamyka. Kanałów wydechowych chyba nie będę powiększał. Tak mi się przynajmniej na razie wydaje. Na pewno jeszcze sobie przerobię szpilki na M10. No to jest taki standard, zawsze to robię i spoko opcja, no bo tutaj z czasem te szpilki potrafi wyciągać. W zasadzie po większych przebiegach większość głowic ma to już takie uszkodzone, zmęczone te otwory. Ja to po prostu przerabiam na M10 i jest po problemie. To aluminium w tych Volvo jest takie, nie wiem, dość kruche. No i ono z czasem, no po prostu lecą z czasem te gwinty, nie? Turbina jest na kuleczce. Zobaczymy jak to będzie wstawać. Jedyny minus, to nie jest jedyny minus, ale taki jeden z minusów budowanego Westgate'a jest to, że im tutaj ustawimy mocniejszą sprężynę, tym tak jakby klapka nie dolega idealnie.
bo ta oś od tej klapki, ona wiadomo musi mieć jakieś tam luzy, żeby to się nie przycierało i tak dalej. No i przez te luzy, im mocniej ciągnie ta sztanga nam w dół, tym bardziej nam kosi tą klapkę. I w pewnym momencie, inaczej od pewnego momentu, od pewnej twardości sprężyny, ta klapka nie dolega idealnie. Ona na przykład tutaj przylega, a z tej strony jest już minimalna szczelina. No i to jest bez sensu, no bo przez to turbina będzie wolniej, no później wstawać, nie? A potem zaś będzie problem pewnie z przeładowywaniem. Bo taki USG on raz, że się nie uchyla zbyt mocno, dwa, że ten otwór jest za mały, żeby odprowadzić taką ilość spalin. Nie? Jak zaczniemy tutaj pompować, kurde, jakieś 2 bary, to nie ma szans, żeby to wyrobiło. No, chyba na razie to tyle z aktualizacji. Aha, jeszcze zaraz odpalimy Toyotkę. Ale powinno tutaj wszystko grać, no bo tutaj nie ma żadnych wodotrysków. No, ja pierniczę. Samochód na pewno będzie słabszy na tym kolektorze, teraz jako wolnossak, no bo jednak kolektor w wolnossakach jest dobrze policzony i to na pewno teraz będzie dużo gorzej niż wcześniej. Dobra, na chwilę obecną to tyle i co, do następnego będziemy już tam coś więcej działać, pewnie właśnie z montażem tej turbiny, no i tyle, hejo. Działa! Dobra, nara.